Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski. Witam Was chyba w najgorętszy dzień lipca, dobrze mówię, lipca. Za oknem jakieś 35 stopni, w cieniu oczywiście. Jaka temperatura jest w słońcu, lepiej nie mówić. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie zapomniany przeze mnie model samochodu zwiadowczego, lekkiego samochodu zwiadowczego Otter, czyli Wydra. Powiem Wam, że właśnie niedawno tak przeglądałem magazyn, nagle ten mi model wpadł, sprawdziłem, nie mam tego modelu w unboxingu. Jest to model w skali 1,72, wyprodukowany przez polską firmę IBG Models. Ukrywa się pod numerem 72031. Widziałem już wiele sklejonych tych modeli i wiele osób sobie to chwali. Jedyną rzeczą, jaką sobie ludzie dokupują do tego modelu, to są poprawione koła od mojej firmy tankmodels.pl. Są to właśnie koła do Chevroleta C15A, C30A. One były swego czasu wyprodukowane przez firmę MK72, szwajcarską firmę, przez Petera Kuonena. Ja przejąłem wszystkie produkty żywiczne, które można wyprodukować od MK72, a firma czeska przejęła plastikowe modele. Tak prezentuje się artbox tego modelu i widzimy, że tutaj jest samochód, ma wieżyczkę o pancerzu, ma wieżyczkę tylko otwartą, jest brand zamontowany na górze, a dodatkowo samochód jest uzbrojony w rusznicę przeciwpancerną Boys, podobnie tak jak były tankietki Universal Carriery uzbrajane. Z boku IBG zapodało nam dwa rodzaje malowań. To jest bardzo ciekawe malowanie. Najprawdopodobniej jest to podobne to malowanie, z tym, że tu jest w innych oznaczeniach aniżeli to na pudełku. Następnie mamy jednolite zielone malowanie, co następnie. No i tutaj z drugiej strony na krawędzi mamy samochody, właśnie modele Lanci, mamy tak samo Scamella, jak i również jeszcze inny samochód opancerzony, Chevrolet C15TA. Ten model, w ogóle ten samochód został opracowany w Kanadzie w oddziale General Motors na podwoziu właśnie Chevroleta. I jak prezentuję, co znajdziemy w pudełku? Proszę bardzo, to jest cała zawartość tego modelu. I oczywiście, jak to ja mam w zwyczaju, zaczniemy od prezentacji instrukcji. No i instrukcja, bardzo fajnie, że tutaj IBG dziękuję Przemysławowi Głogowskiemu i Jarosławowi Leońcowi, jak i również za artbox wykonał Jarosław Leoniec. No i tu research wykonał załoga IBG. Na pierwszej jest tak, mamy przede wszystkim zero informacji o tym samochodzie. Szkoda, bo by to się przydało. Tutaj mamy też informację, że przed montażem przeczytaj instrukcję. Przestrzegać kolejności montażu podanego w instrukcji. Klej i farby nie wchodzą oczywiście w skład zestawu. No i tutaj mamy dwa rodzaje, z tego co widzę, może trzy rodzaje oznaczeń. Mamy blaszkę fototrawioną. Następnie na kolejnej stronie dwie ramki plastikowe. I tutaj mamy kolejność sklejania. Model zawiera oczywiście oddzielny silnik, który montujemy do ramy. Rama, no to jest wiadomo, że to jest Chevrolet i tutaj producent nam już mówi, że co mamy usunąć z ramy Chevroleta, tak żeby praktycznie ona była gładka. Tu mamy sklejanie gniazda Brena, kolejne etapy sklejania i malowania jednocześnie modelu.
No i jak zauważyliście, trochę wyblakła jest ta instrukcja. Mamy częściowo, posłuchajcie, częściowe wnętrze. Może nie jest ono idealnie zrobione, to dopiero znajdziemy w kolejnych modelach. Tutaj jest, no powiedzmy, zaznaczone wnętrze, ale widzimy, że jest radiostacja, widzimy, że są fotele, więc dobrze by było tu się zapoznać, posłuchajcie, z zdjęciami, z jakimś łakarondem właśnie Otera, żeby zobaczyć, ile możemy dodać, żeby to wnętrze było, powiedzmy, im najbliższe oryginałowi. I mamy 4 koła, które montujemy w układzie jezdnym, 5. koło zapasowe, a ja Wam zaprezentuję właśnie koła, które oferuje moja firma. I tu mamy zapasowe koło na feldze, jak i również koła, które montujemy. To są koła na tył, koła żyliczne, przystosowane właśnie do modeli IBG. Można je stosować w większości modeli Chevroletów. I koła przednie, tak się prezentują. No i to koło oczywiście zapasowe. Te koła są dostępne cały czas i coś kosztuje około 32 zł, chyba taki zestaw cały. I myślę, że na pewno polepszy wygląd tego zestawu. Jakie mamy malowanie? Malowanie mamy tak. Proszę bardzo, 12 Pułk Ułanów Podolskich 3. Dywizji i Strzelców Karpackich, 2. Korpus Polski, Włochy, 44 rok. I tu mamy no, charakterystyczny świerk na tle flagi polskiej, numer danego plutonu, to samo zaznaczamy z tyłu. Tutaj mamy montaż z elementów fototrawionych, taką specjalną rynnę. W przypadku, jeżeli samochód by się zakopał, podkłada się to pod koła, żeby można było wyjechać. To się wzięło z Afryki głównie. I tutaj mamy pluton dowodzenia 11 Kompanii Polowej Królewskiego Kanadyjskiego Korpusu Saperów, 2. Kanadyjskiej Dywizji Piechoty. No i tutaj mamy Francja, Normandia, 9 sierpnia 1944 roku. A tutaj mamy jaki miesiąc? Nie, po prostu mamy Włochy, 44 rok. I teraz sobie obejrzymy kalkomanie, prezentują się tak. Czyli faktycznie tu mamy do 2 samochodów, do kanadyjskiej i polskiej wersji. Jak tutaj widzimy, o, teraz będzie najlepiej widać polskie oznaczenia, a z tyłu mamy właśnie tą rynnę, jak i inne elementy fototrawione do Otera. I to jest tylko i wyłącznie blaszka wykonana do Chevroleta C15. I teraz tak, tu mamy standardową ramkę od Chevroleta C15. To jest ten model starszego typu. No jak widzicie, koła te prezentują się tak. Więc tak naprawdę tutaj dobrze by było właśnie sobie wymienić te koła na właśnie żyliczne. I tak prezentują się elementy. No to jest jeszcze w latach chyba nawet 90., koniec lat 90., przełom 2000. I tak prezentują się elementy do podwozia Chevroleta. Tu jest właśnie ta rama, którą musimy opiłować z tych elementów, które mieszczą się na boku ramy. Z tego co widać, duża jest naćkane tych elementów małych tutaj, więc trzeba uważać przy wycinaniu.
wykorzystać tylko i wyłącznie elementy, które sugeruje nam producent. No tutaj są jakieś zapadnięcia, ale tutaj trochę szpachli czyni cuda i wszystko będzie grało i buczało. Z drugiej strony tak prezentuje się ta ramka. No i teraz ramka najnowsza, ta właśnie wykonana do Otera. Tak prezentuje się. Jest sporą ramką. No i tutaj Otera sklejamy z kilku elementów. Sam kadłub. Tu mamy miejsce na umocowanie koła zapasowego. Mamy możliwość otworzenia drzwiczek. Co dalej mamy? Kolejne elementy pojazdu. Mamy wieżyczkę, fotel strzelca. Tu mamy brena. Łopatę, lusterka, drzwi. Zobaczymy, jak drzwi od wewnątrz wyglądają. Tutaj proszę bardzo, są elementy. Co prawda one są trochę grube, te drzwi, jak pancerz Titanica, ale posłuchajcie, no bez przesady. Jest wszystko moim zdaniem ok. Kolejne elementy kadłuba. Nie widzę tutaj żadnych nadlewek. Tu jest zegar na przykład do wnętrza. Tu dokładnie się znajduje. Mamy dwa karabiny dodatkowe. I szukam Boysa. Gdzie jest Boys? Czyżby tylko lufa była do Boysa, czy jest cały Boys? Zaraz zobaczymy, wiecie co? Mam nadzieję, że to nie jest lufa do Boysa. No dobra, tu mamy Brena. Tu mamy karabiny załogi, które sobie montujemy do wnętrza. No i Boys. No i powiem wam coś dziwnego, bo nie widzę Boysa. Tak jakby był on po prostu nie otwarte miał przedział do wyjęcia Boysa. Popatrzymy sobie. To jest chyba przód. Tu montujemy, tak dokładnie, tu montujemy wyrzutnik granatników. Nie, to nie jest to, posłuchajcie. Szukam przodu samej tej maski, gdzie jest właśnie ten element, gdzie powinien wystawać Boys. No i zatkało mnie trochę. To jest ten element. I ten element, diabli go wiedzą, jaki to jest numer. No trochę dziwna ta instrukcja, powiem wam, jest mało czytelna teraz. No ale zakładamy, w każdym razie trzeba poszukać jej na ramce, który to jest element. Tu jest od wnętrza, mamy poduszki, tu gdzie na przykład głowa jest. Powiem wam, trochę się zdziwiłem, że nie mamy możliwości wystawienia karabinów, ale mamy radio za to. Tu znajduje się radio. Szkoda, że kalkomanii do radia nie ma.
No tu mnie trochę zaskoczyło IBG brakiem możliwości właśnie wystawienia boysa. Na zewnątrz nie ma. Tak, to jest ten przód. Mamy jedno, drugie. Tutaj montujemy dobrze. Tu montujemy wyrzutnik granatników. Jedna szczelina, druga szczelina. Dobra, to jest element 1. W każdym razie, posłuchajcie, nie mamy boysa. Przynajmniej ja nie mogę tego znaleźć boysa. Mam nadzieję, że to nie jest to, bo to nie przypomina, to bardziej jakiś łom przypomina. Ale w każdym razie, model bardzo ciekawy, unikatowy. Nie widziałem, żeby inna firma produkowała właśnie Otera, który miał zastąpić Hambera Mark III, również produkowanego w Kanadzie. Trochę zostałem zaskoczony, zmylony właśnie tym, że ten model nie ma tego boysa, ale jest możliwość zainstalowania go w przypadku, jeżeli będziemy go mieli na przykład nie zainstalujemy w karierze, czyli Universal Carrier, który również jest produkowany przez IBG. No i tutaj na dzisiaj posłuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o unboxing. Model jest oczywiście dostępny w moim sklepie. Tu mamy jeszcze na instrukcji kolory farb, czyli mamy firmę Vallejo, Hatake, Live Color AK Interactive. Jeszcze nie ma tutaj, nie zostały dodane na przykład Mission Models, jak i również Ammo by Mick Jimenez. Jeżeli Wam się mój kanał podoba w ogóle, to zapraszam Was do subowania. Kliknijcie też w dzwonek, będziecie powiadamiani, lajkujcie, komentujcie, a jeżeli komuś się bardzo spodoba mój kanał, możecie też wesprzeć, a dostaniecie odpowiednie bonusy w sklepie www.tankmodels.pl. Na chwilę obecną dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, trzymajcie się i niech się wreszcie ochłodzi. Na razie, cześć.